Cześć, witam Was na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do recenzji zestawu Wi-Fi Mesh Home marki Strong z serii Atria. Jest to najbogatsza wersja tego zestawu, ponieważ składająca się, jak widzicie, aż z 3 urządzeń. Mamy ten Trio Pack. Zestaw, który pozwoli nam zapewnić świetne pokrycie sygnału w bardzo dużych domach, nawet takich o powierzchni 525 m2. No i też zestaw, który świetnie sprawdzi się w mniejszych firmach, w których potrzebujemy szybkiej, stabilnej sieci Wi-Fi do obsługi naszych wszystkich urządzeń. I wydaje mi się, że tego typu rozwiązanie powinno jak najbardziej spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zanim sobie przejdziemy do testów praktycznych tego zestawu, to chciałem, żebyśmy się na początek zapoznali oczywiście z zawartością całego zestawu, z budową i wykonaniem tych urządzeń oraz z ich specyfikacją techniczną. Tak więc zaczynajmy. Jak widzicie, ja sobie już wypakowałem te urządzenia z pudełka i jeżeli chodzi o zawartość zestawu, to mamy tutaj 3 nasze urządzenia z serii Atria. One wyglądają identycznie, zresztą posiadają identyczne parametry, identyczną budowę, niczym się nie różnią. W zestawie do każdego z tych urządzeń jest osobny zasilacz 12V 1A 12W. No i w zestawie znajdziemy też jeden przewód sieciowy LAN do podłączenia pierwszego z tych urządzeń do naszego modemu, do naszego internetu, który mamy doprowadzony do domu czy też do firmy. Oczywiście uzupełnieniem zestawu jest prosta instrukcja obsługi pokazująca nam, w jaki sposób możemy krok po kroku taką sieć sobie zbudować, sparować poszczególne urządzenia. Instrukcja obrazkowa, tak więc nawet jeżeli byście nie znali języka angielskiego, to nie będziecie mieć problemu z konfiguracją całego zestawu. Zresztą za chwileczkę tą konfigurację będę chciał Wam też pokazać. Zanim sobie przejdziemy do specyfikacji technicznej, to jeszcze 2 słowa na temat samej idei działania sieci Mesh. Zobaczcie to na tym obrazku, który nam tutaj producent zamieścił. Mamy tutaj duży dom i jeżeli byśmy tutaj mieli pojedynczy router zamontowany gdzieś w domu, to pokrycie sygnałem było mniej więcej takie jak ten tutaj pierwszy okrąg, czyli oczywiście w pomieszczeniach nad routerem, blisko routera mielibyśmy dobry zasięg, natomiast już tutaj pojawiają się miejsca, w których tego zasięgu byśmy nie mieli i nie mielibyśmy dostępu do internetu. Dzięki temu, że mamy tych urządzeń tutaj zamontowanych 3, no to wówczas, jak widzicie, ta strefa zasięgu znacznie nam się powiększa, zapewniając pełny zasięg w całym domu i też poza tutaj domem, poza firmą, dzięki czemu mamy idealne pokrycie sygnałem. Drugim, nie mniej ważnym atutem sieci Mesh jest to, że wszystkie te urządzenia sieci Mesh tworzą nam jedną niezależną sieć internetową, dzięki czemu przechodząc pomiędzy pomieszczeniami nie zauważamy, że nasze urządzenia się przełączają pomiędzy tymi poszczególnymi punktami. Cały czas działamy tak, jakbyśmy byli podłączeni do jednego urządzenia, do jednego naszego routera. Jest to bardzo wygodne, no i też zapewnia znacznie lepszą transmisję, przesyłanie danych wewnątrz naszej sieci i też większy komfort korzystania z tej sieci. No i teraz jeżeli chodzi o tą specyfikację techniczną, no to jak widzicie mamy tutaj już Wi-Fi 6 generacji, czyli tej najwyższej. Oczywiście kompatybilność z poprzednimi generacjami, czyli Wi-Fi 5 generacji i też wcześniejszymi. 2 gigabitowe porty LAN w każdym z urządzeń, więc możemy na przykład podłączyć sobie przewodowo do takiego urządzenia, na przykład jakąś konsolę do gier, czy też jakiś telewizor z funkcjami Smart TV do przesyłania materiałów wideo w najwyższych rozdzielczościach, dzięki czemu będziemy mieć jeszcze większą stabilność na przykład takiego połączenia. Jeden port gigabitowy, ethernetowy również w każdym z urządzeń. Następnie, jeżeli chodzi o pasma sieci Wi-Fi, no to mamy tutaj oczywiście Wi-Fi rozsiewane w paśmie 2.4, jak też 5 GHz.
Co ważne, mamy zabezpieczenia WPA, WPA2 i też WPA3, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszej sieci i prędkości w sieci. I jak widzicie 574 megabity na sekundę w paśmie 2,4 GHz i aż 2402 megabity na sekundę w paśmie 5 GHz. Urządzenia mają wymiary 128 na 128 na 73 mm i ważą 320 gram. No i teraz sobie przejdziemy do budowy wykonania samych urządzeń. Jak widzicie, są to trzy identyczne kostki, identyczne urządzenia wykonane z białego tworzywa sztucznego. Tworzywo jest niepalcujące się, matowe, więc to jest na pewno na plus. Na pewno te urządzenia będą się dobrze prezentowały w każdym pomieszczeniu, nie będą też zajmowały zbyt dużo miejsca. Jak widzicie, po bokach mamy tylko otwory wentylacyjne. Na froncie 5 diod LED informujących nas o pracy urządzenia, czyli mamy tutaj napięcie podłączone do urządzenia, następnie działanie przycisku WPS, internet, no i tutaj rozsiewanie w paśmie 2,4 i 5 GHz naszego internetu. Tylna krawędź, tutaj są oczywiście wejścia, wyjścia i tak jak widzieliście już w specyfikacji, mamy port WAN i dwa porty LAN. Wszystkie porty są gigabitowe. Wejście zasilania, przycisk on-off, reset i przycisk WPS do parowania tych urządzeń na przykład między sobą. Od spodu również dużo otworów wentylacyjnych, podgumowane nóżki i jest też możliwość zamontowania, zawieszenia tego urządzenia na ścianie. Tak więc jak widzicie, konstrukcyjnie bardzo dobrze wykonane urządzenia. Tyle odnośnie budowy wykonania. Teraz pokażę Wam, jak taki system podłączyć, skonfigurować, a następnie przejdziemy sobie już do testów, gdzie pokażę Wam atuty takiego systemu. Pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście do każdego z tych urządzeń podłączyć zasilanie. Ja tutaj sobie to już podłączyłem do wszystkich naszych urządzeń. No i teraz zakładamy, że to będzie nasze pierwsze główne urządzenie, które będzie łączyło się z kolejnymi urządzeniami, więc do niego musimy oczywiście podłączyć sobie internet z naszego modemu. Ja tutaj mam już przewód, który prowadzi do mojego modemu. Podłączam sobie go do naszego pierwszego urządzenia. No i teraz zobaczcie, mamy tutaj podłączony internet, podłączone zasilanie i w tym momencie router rozsiewa swoją sieć w paśmie 2,4 i 5 GHz. Teraz oczywiście możemy sobie przejść do aplikacji na komputerze i w pełni już sobie skonfigurować, ustawić wszystkie tutaj połączenia internetowe. Możemy też te ustawienia zrobić za pomocą aplikacji mobilnej i to wszystko Wam już za chwileczkę pokażę. Natomiast mamy kolejne urządzenia, więc teraz potrzebujemy sparować te urządzenia z naszym urządzeniem głównym, tak żeby stworzyć sobie właśnie tą sieć mesh. Najłatwiej sparować będzie nam za pomocą przycisków WPS, które znajdują się z tyłu z każdego z tych urządzeń, czyli przytrzymujemy WPS na pierwszym urządzeniu przez 2 sekundy, następnie na drugim urządzeniu i w tym momencie oba urządzenia przechodzą już w stan parowania i już za chwilę powinniśmy mieć je sparowane, połączone. Jak widzicie, przycisk WPS miga nam na obu urządzeniach i już za chwilę będą one ze sobą sparowane, no i gotowe oczywiście do pracy. Jak widzicie, kontrolki nam się teraz zapaliły światłem ciągłym, czyli urządzenia już są sparowane. Teraz przechodzimy do naszego trzeciego urządzenia, które również będziemy chcieli sparować z naszym zestawem, więc robimy to analogicznie jak w przypadku parowania drugiego urządzenia. Na tym głównym urządzeniu znowu będziemy musieli przycisnąć przycisk WPS przez tutaj 2-3 sekundy i również WPS na naszym trzecim urządzeniu. Ok, odwracamy sobie to w ten sposób. I teraz zobaczcie, znowu przycisk WPS na pierwszym i trzecim urządzeniu nam mruga. Urządzenia się łączą, parują ze sobą. Natomiast to urządzenie już jest sparowane, więc ta dioda świeci nam światłem ciągłym.
Ok, jak widzicie, urządzenia są już sparowane, przygotowane do pracy. Teraz pokażę Wam jeszcze ich konfigurację z poziomu przeglądarki internetowej oraz z poziomu aplikacji mobilnej, którą możecie pobrać sobie ze sklepu Google Play lub też z App Store aplikacji marki Strong właśnie do obsługi tych urządzeń, do obsługi naszej sieci Mesh. Ok, na spodzie każdego z urządzeń macie informację o nazwie rozsiewanej sieci Wi-Fi przez to urządzenie oraz macie też hasło do tej sieci Wi-Fi. Tak więc oczywiście w naszym komputerze musimy wyszukać sobie sieć Strong Atria YN5K w moim przypadku i zalogować się do niej tym hasłem. Po zalogowaniu się do sieci Wi-Fi rozsyłanej przez ten router uruchamiamy sobie przeglądarkę internetową, no i wpisujemy albo HTTP Atria 3000 Mesh, albo po IP 192.168.7.254. Hasło i login do panelu macie tutaj też zapisane, natomiast oczywiście już po tym pierwszym zalogowaniu polecam zmienić sobie i hasło i login, tak żeby tutaj nikt się do Waszej sieci nie dostał z zewnątrz. Po zalogowaniu mamy dostęp do panelu zarządzania. Panel, jak widzicie, bardzo prosty, tylko 6 zakładek. Co prawda nie mamy tutaj języka polskiego do wyboru, natomiast być może jakaś najbliższa aktualizacja to zmieni i również język polski się pojawi. Dla ułatwienia może ja Wam tutaj przetłumaczę ten panel za pomocą translatora. No i teraz, jak widzicie, myślę, że będzie nieco bardziej przejrzyście. Nie będę Wam tutaj omawiał wszystkich funkcji, możliwości ustawień, ponieważ na to musielibyśmy poświęcić przynajmniej 2 odcinki. Natomiast pokażę Wam tylko tak pokrótce, jakie funkcje i ustawienia się w tym panelu znalazły. Pierwsza zakładka status, tutaj mamy podgląd urządzenia, podgląd użycia procesora, pamięci. Możemy też sprawdzić sobie informacje o naszej sieci WAN oraz informacje o sieci LAN wraz z podłączonymi ewentualnie urządzeniami do tej sieci za pomocą tych portów LAN na samych urządzeniach. Informacje też o urządzeniach, które wchodzą w skład sieci Mesh, czyli główne urządzenie i też 2 urządzenia pracujące jako agent. Jeżeli będziecie mieć ten zestaw z 2 urządzeniami tylko, no to oczywiście będzie 1 agent i 1 główne urządzenie, a przy 2 zestawach pełnych, no to będzie tutaj aż 6 urządzeń. Druga zakładka, tutaj bardzo ważna zakładka, szczególnie jeżeli chodzi o tą pierwszą konfigurację urządzenia, ponieważ tutaj musicie zaznaczyć, jak Wasza sieć ma się łączyć z urządzeniem od Waszego dostawcy internetu. Jeżeli ten Wasz modem od dostawcy przydziela adresy po DHCP, no to ustawiamy sobie DHCP, tutaj porty IP V4, V6 i tak naprawdę to jest tyle. Natomiast jeżeli Wasz dostawca na przykład dostarcza Wam tylko przewód internetowy i na przykład wymusza ustawienie statyczne adresu IP, maski, bramy, no to będziecie musieli to sobie tutaj ręcznie uzupełnić. Podobnie jeżeli korzysta Wasz dostawca z protokołów PPPoE, no to również też sobie to wszystko ustawicie ręcznie i tak naprawdę po zapisaniu macie już dostęp do internetu, Wasza sieć będzie już działała, będziecie mogli sobie z niej w pełni korzystać. Natomiast dla bardziej zaawansowanych użytkowników mamy tutaj oczywiście konfigurację sieci LAN. Możecie sobie zarządzać właśnie tą DHCP przydzielanym przez już Wasze urządzenia, zakresy, w jakich ma ta sieć być przydzielana, adresacje i tak dalej. Tak samo dla adresów V6, no i też mamy tutaj konfigurację ograniczeń prędkości, też możecie sobie tutaj limity narzucać. Trzecia zakładka, też bardzo ważna, jeżeli chodzi o sieć WAN, rozsiewaną przez Wasz system Mesh. I tutaj właśnie możecie sobie ustawić nazwę tej sieci, zabezpieczenia, czyli jakie ma być zabezpieczenie tej sieci. Najlepiej sobie ustawić WPA3, żeby było to najmocniejsze. I tutaj warto oczywiście zmienić to hasło do Waszej sieci Wi-Fi, tak żeby nikt opcji do tej sieci Waszej się nie dostał. Pozostałe ustawienia tutaj już oczywiście mogą pozostać w automacie. Możecie sobie tutaj wybierać przepustowość łącza, kanały zmieniać i tak dalej. Identycznie będzie to dla sieci 5 GHz, więc też możecie sobie to wszystko łatwo ustawić, skonfigurować. Są też ustawienia zaawansowane, tutaj oczywiście nie będę Wam tego omawiał, pokażę tylko, ponieważ niektórzy bardziej zaawansowani użytkownicy może będą chcieli wiedzieć, czy takie opcje są, czy też ich nie ma w tym routerze, więc sobie tutaj to zobaczymy tylko na szybko.
natomiast już nie mam czasu, żeby Wam każdą z tych funkcji dokładnie opisywać. Zakładka bezpieczeństwo, tutaj również poziom zapory sieciowej, niski, wysoki, ustawienia DOS, kontrola rodzicielska. Tutaj ważne, że mamy możliwość filtrowania po adresach MAC, możemy też filtrować adresy URL i możemy też filtrować po IP, tak więc tutaj pełna obsługa, jeżeli chodzi o tą kontrolę Waszej sieci i też urządzeń do niej podłączonych. Kontrola ACL, tutaj również te wszystkie protokoły, zarządzanie nimi, możemy je włączyć, wyłączyć, tak więc tutaj też można sobie to wszystko ładnie skonfigurować. Aplikacja i tutaj mamy zarządzanie ALK, DEMOS, przekierowanie portów, to wszystko jak najbardziej możecie sobie ustawić, zarządzanie VPN, SNTP, DDNS, również UPnP, to wszystko jest do ustawienia, do skonfigurowania na tym routerze. Oczywiście konfiguracja IPTV również, więc wszystkie protokoły są tutaj zamieszczone. No i ostatnia zakładka narzędzia systemowe, czyli zarządzanie użytkownikiem, zmiana nazwy, hasła do urządzenia, zarządzanie urządzeniem, aktualizacja oprogramowania na przykład. Tutaj oczywiście musimy pobrać sobie ze strony producenta i pobrać sobie plik, wgrać, nie ma tutaj aktualizacji automatycznej. Kopia zapasowa, możemy sobie ją utworzyć, potem możemy sobie przywrócić ustawienia z kopii zapasowej. Dość podstawowe funkcje. Możemy też sterować diodami na samych urządzeniach, czyli możemy wyłączyć te diody, jeżeli nam przeszkadzają. Dziennik systemowy oraz tutaj dane diagnostyczne. Tak naprawdę to jest tyle w tym panelu. Teraz pokażę Wam jeszcze szybko tą aplikację mobilną do obsługi tych urządzeń, tego routera. Aplikacja nazywa się Atria. Pobieramy ją ze sklepu Google Play lub też App Store. Oczywiście w pierwszej kolejności musicie się podłączyć do sieci Strong, tej rozsyłanej właśnie przez nasze urządzenie. Wchodzimy w aplikację, logujemy się tutaj hasłem, które jest pod routerem, chyba że zmieniliście hasło. No i po zalogowaniu się do aplikacji mamy tutaj kilka okienek odnośnie ustawień zarządzania naszą siecią, naszymi urządzeniami. My mamy urządzenia już pododawane, natomiast jeżeli byśmy chcieli dodać kolejne urządzenia z kolejnego zestawu, to możemy to też zrobić w pozycji aplikacji. Klikamy plus, skanujemy kod QR, który jest na boku każdego z urządzeń i możemy sobie je dodawać do naszej sieci mesh. Nasza sieć mesh w tym momencie wygląda tak, czyli mamy już dostęp do internetu, mamy sparowane urządzenia z naszym tutaj głównym urządzeniem. Oczywiście każde z tych urządzeń możemy sobie tutaj podglądać, możemy zmieniać ich nazwy, ponazywać sobie na przykład, nie wiem, urządzenie na parterze, na piętrze, gdzieś na przykład w garażu i tak dalej. Przypisujemy też, czy jest to kontroler, czy jest to też agent. No i tutaj mamy oczywiście możliwość podglądu tych wszystkich parametrów. Możemy sobie łatwo stworzyć też sieć dla gości z osobnym tutaj dostępem. Możemy włączyć, wyłączyć taką sieć. Co dalej? Możemy zarządzać tymi diodami LED na naszych routerach z pozycji aplikacji. Możemy bardzo łatwo te diody wyłączyć jednym przyciskiem i też włączyć. No i zakładka Internet Settings. To jest ta zakładka, która jest bardzo ważna, ponieważ tutaj właśnie ustalacie sobie, jak się łączycie z urządzeniem od Waszego operatora, czy właśnie przez PPoE, czy przez DHCP, czy też przez adres statyczny. Więc to jest bardzo istotne, żebyście sobie tutaj to dobrze skonfigurowali, jeżeli konfigurujecie oczywiście ten zestaw poprzez aplikację, a nie przez stronę internetową. Restart sieci mesh, wylogowanie się z aplikacji, no i tutaj jeszcze po tej stronie, jak widzicie, mamy podgląd urządzeń, które są aktualnie w naszej sieci mesh już podłączone. Teraz są to dwa telefony akurat, które są podłączone po Wi-Fi do sieci mesh. Możemy oczywiście też sobie tutaj podglądać siłę sygnału na tych urządzeniach, sprawdzać, na jakim adresie jest PIN dane urządzenie podłączone, więc mamy tutaj taką małą kontrolę nad tym wszystkim. Zarządzanie siecią Wi-Fi, czyli tutaj możemy sobie zmienić na przykład nazwę i hasło do naszej sieci z pozycji aplikacji. Wi-Fi, harmonogram pracy, możemy go włączyć, ustawić sobie godziny, kiedy ma nasza sieć mesh pracować, kiedy ma być wyłączona. Co dalej? Zarządzanie LAN i tutaj możemy wyłączyć DHCP lub też włączyć i ewentualnie zmienić tutaj przedziały, w jakich to DHCP ma nam przydzielać adresy. System Settings, tutaj po zalogowaniu mamy dostęp właśnie do tych aktualizacji systemu, do zmiany haseł i tak dalej.
więc tego sobie nie będziemy teraz przeglądać. No i informacje o samej aplikacji, o wersji tej aplikacji. Tak więc tutaj podstawowe informacje, natomiast myślę, że też ułatwiające podgląd i zarządzanie całą siecią mesh. Ok, tyle jeżeli chodzi o konfigurację i obsługę całego systemu z pozycji przeglądarki internetowej i też aplikacji mobilnej. Teraz przejdźmy sobie do kilku testów praktycznych. No i zaczynamy sobie od pomieszczenia, w którym znajdują się oba urządzenia, czyli mój router dostępowy oraz oczywiście Strong Atria. Na razie podłączyłem sobie tylko jeden z tych trzech odbiorników. I zobaczcie, tutaj bardzo duże zaskoczenie, ponieważ jak się okazuje, w tym pomieszczeniu siła sygnału routera tej Strong Atria jest zdecydowanie wyższa niż mojego routera, z którego na co dzień korzystam. A muszę powiedzieć, że nie jest to jakiś słaby router, ponieważ jest to TP-Link Archer AX73, czyli jeden z bardziej wydajnych routerów wyposażonych w 6 anten, z którym tak naprawdę do tej pory nie miałem żadnych problemów. No i tutaj jak widać ta siła sygnału na paśmie 2,4 GHz jest zdecydowanie większa. Zobaczcie teraz na pasmo 5 GHz. Tutaj również Strong wyróżnia się znacznie mocniejszym sygnałem niż router Archer AX73. Tak więc tutaj, no, jak dla mnie, zaskoczenie pierwsze na plus. Teraz sobie przejdziemy do pomieszczenia piętro niżej. To jest u mnie najdalej oddalone pomieszczenie od routera. Mamy tutaj strop, kilka ścian działowych. No i teraz zobaczcie, jak tutaj wygląda sygnał. Tutaj ten pomarańczowy wykres to jest właśnie mój router Archer A73. No i zobaczcie, jaka różnica jest, jeżeli chodzi o zasięg w porównaniu do routera Strong Atria. Nadal mamy, pamiętajcie, tylko podłączony jeden z tych trzech routerów, tak więc nie tworzymy jeszcze tej naszej sieci mesh, natomiast siła i zasięg sygnału no zdecydowanie lepsza niż w przypadku routera Archer. Nieco mniejsze różnice są w paśmie 5 GHz. Tutaj zobaczcie, to jest tutaj router Archer, nieco wyżej jest router Strong Atria. Ta różnica jest oczywiście na korzyść znowu routera Strong, natomiast nie jest już aż tak duża jak w przypadku sieci 2,4 GHz. No i teraz kolejny slajd. Mamy już podłączone dwa urządzenia Strong Atria w sieci mesh. Oba urządzenia pracują równolegle. No i teraz na tych wykresach widzicie siłę sygnału z poszczególnych urządzeń. I jak widzicie, porównanie do routera TP-Link Archer AX73 zdecydowanie lepsze pokrycie sygnałem. W paśmie 5 GHz to jeszcze lepiej widać. Zobaczcie, jaka duża jest różnica pomiędzy właśnie naszą siecią mesh zbudowaną w oparciu o dwa urządzenia Strong Atria, a tutaj samym routerem TP-Link Archer AX73. Tak więc jak widzicie, no, ta różnica jest bezdyskusyjna. No i ostatni slajd, który chciałem Wam dzisiaj pokazać, to są pomiary prędkości w pomieszczeniu z routerami. No i też w tym pomieszczeniu najdalej oddalonym od routera z wykorzystaniem właśnie tej sieci mesh. Zobaczcie, że mamy identyczne prędkości pobierania w obu miejscach. Prędkości wysyłania są zbliżone, ale to jest też kwestia błędu statystycznego. Tak więc jak widzicie, ta sieć mesh zapewnia nie tylko lepszy zasięg, ale też zapewnia taką samą prędkość w każdym miejscu naszego domu. Ok, i to by było na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję zestawu Wi-Fi Mesh marki Strong. Jak widzicie, jest to świetne rozwiązanie na wszelkiego rodzaju problemy z zasięgiem sygnału, czy też z niskimi prędkościami sieci Wi-Fi przy większych odległościach od głównego routera. Taki zestaw, jak widzieliście, możemy sobie bardzo łatwo podłączyć, możemy bardzo łatwo go sobie skonfigurować. Nie potrzebujemy do tego żadnej wiedzy technicznej. Tak naprawdę wystarczy podłączyć go do prądu, podłączyć do internetu, tak jak widzieliście, ustawić te takie podstawowe tylko parametry i już możemy cieszyć się pełnym zasięgiem sieci Wi-Fi i pełną prędkością tej sieci, nawet w bardzo, bardzo dużych domach o powierzchni aż 525 m2. Tak jak wspominałem na wstępie, ten zestaw możemy też kupić nieco taniej jako tutaj zestaw z dwoma urządzeniami i wówczas taki zestaw świetnie sprawdzi się w domach do 250 metrów, tak więc tutaj jeżeli
nie potrzebujecie aż tak dużego zasięgu, to możecie kupić ten zestaw z 2 urządzeniami. Natomiast jest też możliwość łączenia zestawów, na przykład 2 takie zestawy potrójne możemy połączyć, mieć do dyspozycji aż 6 urządzeń, które będą współpracowały w sieci mesh, tworząc jedną taką sieć, dzięki czemu możemy pokryć sygnałem nawet pomieszczenia budynki 1000 m2, dzięki czemu taki system świetnie sprawdza się też na przykład w jakichś instytucjach czy też niedużych firmach, więc jeżeli szukacie taniego, prostego rozwiązania, no to myślę, że tutaj zestaw Atria marki Strong na pewno spełni Wasze oczekiwania. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego urządzenia, to jak zwykle piszcie w komentarzach. Dzielcie się też swoimi spostrzeżeniami, co Wy sądzicie o takim rozwiązaniu. Ja ze swojej strony, jak zwykle też proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i oczywiście do usłyszenia, do zobaczenia przy okazji kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!